Jasne, oczywiście. Wiele ptaków, takich jak jeżyki czy jaskółki, faktycznie lata w bardzo zwinnym, krętym stylu. Czasem ich zachowanie bywa interpretowane jako pewne znaki lub symbole w różnych kulturach. Bo to są nielegalne treści. Jakby ktoś to usłyszał, zapraszam tutaj do środka, usiądź wygodnie na kanapie, zapnij pasy. Odlatujemy. Odlatujemy. So help me, Bob, it's bully in the alley. Hey, bully in the alley. So help me, Bob, it's bully in the alley. Bully down a Chinbone Ave. And Sally is the girl that I love dearly. Hey, bully in the alley. She had my heart, oh, very nearly. Bully down a Chinbone Ave. So help me, Bob, it's bully in the alley. Hey, hey, bully in the alley. Help me, Bob, it's bully in the alley. Bully down a Chinbone Ave. I'll leave my sail to go a-sailing. Hey, hey, bully in the alley. I'll leave my gal and go a-whaling. Witam serdecznie. 5. edycja Szwagrów 2025 i w tym roku podbijamy Amsterdam. Zobaczymy, co tam tak naprawdę się dzieje. 19 lat miałem, to pierwszy raz byłem w Amsterdamie, to szczyt. Nic nie pamiętam. Mieliśmy piękny, intelektualny wieczór, który nazwaliśmy Alkołaską. Każdy z nas doznał upojenia, po czym udaliśmy się na spoczynek i dziś szykujemy się na kolejną żeglarską przygodę. Wydaje mi się, że to doznanie będzie dużo fajniejsze. Od wody, od strony natury, przez jakby ten urok Amsterdamu. Wydaje mi się, że to będzie fajne. Bob, it's bully in the alley. Bully down a Chinbone Ave. Kierunek Amsterdam, tam znowu spotkamy się w klubie, siądziemy przy piwku i będziemy dalej kontynuować nasze debaty. So goodbye, Ale rękawice masz przesłodkie. Sally, a sailor. Pogoda wczoraj była idealna, dzisiaj będzie jeszcze lepsza. Przywitało nas słoneczko. Dzisiaj już troszeczkę przeszedł nam front, będzie pochmurno, wietrznie i chłodno, ale lubimy So to. help me, Bob, it's bully in the alley. Hey, hey, bully in the alley. And help me, Bob, it's bully in the alley. Marinie w Amsterdamie Six Haven, tak się nazywa marina. I stamtąd promikiem na drugą stronę kanału na Amsterdam Central, proszę Państwa. Dopłynęliśmy do Amsterdamu. Jesteśmy. Jest godzina 15. Co do minuty trafiliśmy na most, który się właśnie otwiera. Jeszcze myślę 20 minut i wpływamy do mariny. Jest git. Gonią, żeby zdążyć przepłynąć, póki most jest otwarty. Tam się auto zatrzymały na moście. Nie mają czerwone światło, żeby nas puścić. Dobra, i dawaj śluza od razu i zobacz, jak się pięknie uda, ale to nie nasze. B, między B a C. Obojętnie jaki numer? Tak, wolny. Macie dać z siebie wszystko, panowie, dzisiaj wieczorem.
No udało nam się. Kolejna śluza zaliczona. Wypływamy z Amsterdamu. Pan bardzo miły prawie zamykał śluzę, ale nas zobaczył i nam otworzył na nowo. Także po raz kolejny widzimy uprzejmość Holendrów na każdym kroku. Polecamy te wody. Super uprzejmi, super emocje. So goodbye, Sal, I'm gonna be a sailor. Hey, hey, bully in the alley. I packed me gear and signed upon a whaler. Bully down a shipboard out. So help me, Bob, it's bully in the alley. Hey, hey, bully in the alley. And help me, Bob, it's bully in the alley. Bully down a shipboard out. Dokąd płyniemy? Przylądek Horn. Omaha. Kapitanie, jaki był dzisiejszy odczyt pogody? Zapowiedzi były o wiele groźniejsze niż tak naprawdę to, co tutaj odczuwamy. Jest bardzo przyjemnie. Nie ma dużej fali. Taka, powiedzmy sobie, 40 cm. Wiatr 15-20 węzłów. Mamy sternika, który bardzo dobrze trzyma kurs. Od 330 do 360. Wciąż się troszeczkę może uczy, ale idziemy całkiem nieźle. Wytniemy to. Jest pięknie, proszę spojrzeć tam do przodu, jakie mamy zbalansowane żagielki. Powiem tyle, że kapitan czasami się jednak myli. Trzeba to powiedzieć otwarcie, obalić ten mit. Wcale nie ma 330 do 360. To jest ewentualnie 338 do 348. Troszkę wyżej góra. O tak, no. Trzy słowa do kapitana prowadzącego. Gdzie jesteśmy? Dopłynęliśmy już na miejsce. Horn, przepiękne miejsce. Zobaczcie sami zresztą. Miało padać, a nie pada. I siedzimy pod pokładem, relaksujemy się. No ale też trzeba zaczerpnąć świeżego powietrza w końcu i zobaczyć Horn. To opisz teraz setup swojej rodziny. Setup swojej rodziny. Prababcia, babcia, rodzice i ja. Mam dwie siostry.
mam 2 szwagrów. To jest jeden, Mateusz, a tam jest drugi Przemek. Przemek ma kuzyna. Kuzynowi na imię Szymon. I jest tam. Ja mam teraz powiedzieć, patrzę jak Przemek się właśnie przebiera. Jest od pasa w dół i w górę nagi. To jest mój szwagier, bo moja żona, Beatka, ma siostrę, która ma Przemka szwagra. Który właśnie robi takie rzeczy i mi pokazuje. Więc to jest szwagier Przemek, a tu jest szwagier Piotrek, bo Beatka ma brata Piotrka. Musisz zagrać, myślę. To samo. Gdy on celuje tym aparatem. No ja wiem, No. wiem, że on już mnie nagrywa. Opisz drzewo genealogiczne, które każdy z nas jest korzeniem. Łączy nas wszystkich. Ale krótko, bez tam dociątki jakiejś klotki, po prostu do brzegu. Czemu jesteśmy wszyscy szwagry? Ty jesteś mój kuzyn. No to mnie pomij. A, on już nie gra. Ja teraz? Nie gra już. Ale gra. Pogoda okazuje się być bardzo ładna, bardzo ładne słońce. Wiatr cały czas w okolicach 30, powiewy do 40 węzłów. No ale nie mamy wyjścia, po prostu ładujemy się i płyniemy do domu. Nic nas nie powstrzyma, nic. Żeglarstwo jest dla mnie wszystkim. Żeglarstwo jest dla mnie spełnieniem marzeń i wolnością i momentem tylko dla mnie, dla nikogo innego. Żeglarstwo to jest najlepszy czas i coś, co bardzo sobie w życiu cenię. No to jest jedna z moich pasji, bo w zasadzie pierwszy poważny rejs to był mój razem z Szymonem i ekipą na Drawsku. Pamiętam, przyjechałem wtedy, wsiadłem chyba na łódkę po raz pierwszy. Zaczął padać deszcz, mieliśmy silny wiatr. A ja po pierwszej lekcji udzielonej od Szymona i Waldka, Darka, ekipy, dostałem lejce. Powiedzieli mi, który hals, jak mam pracować z żeglami. Założyłem kapok i zacząłem jechać, a chłopaki wesoło się bawili. No to była dla mnie wtedy największa lekcja z żeglarstwa. Dla mnie jeszcze moje żeglarstwo to chyba spokój i żywioł. Jedno i drugie. Można w tym coś odnaleźć, jak mam być szczery, jak z wami żegluję i przemierzamy te magiczne wody. Trochę się zatracić w chwili, w czasie. Wtedy jesteś tu i teraz, robimy tylko to, nic więcej. No i chyba to jest warte tego wszystkiego, ten spokój. Dla mnie to jest taki sposób medytacji. Cały świat w zasadzie się zmniejsza. Nie? Jesteś pozbawiony wszystkich tych bodźców, co doświadczasz na co dzień. I tutaj tego po prostu nie ma. W tym żeglarstwie człowiek sprowadzony jest naprawdę do podstawowych takich potrzeb funkcjonowania. Nie ma tego wszystkiego dookoła, to jest niedostępne.
me don't ever wanna get physical. So don't you step in on me yard. Some of them a call me ganja farmer. Me I light it up like it's biblical. I'm a spiritual performer. Why you keep me analyzing the tree? You get me on my knees if it's on me. Them never wanna let me be and keep my mind at peace and meditate. The wise legalizing it mean mankind diving deep within your soul and be in harmony with the herb from the majesty. Me say me love me marijuana. This one for the healing of nations. Marijuana, where I find my spiritual connection. Marijuana, spreading positive vibrations. Marijuana, may I have your attention, don't teach me the light. Co było dla Ciebie największym wyzwaniem w tej ostatniej roli? Ciekawa jestem, co najbardziej zapadło Ci w pamięć i co było najtrudniejsze. O, to świetne pytanie. Myślę, że największym wyzwaniem było dla mnie wcielić postać z bardzo złożoną psychiką. Jasne, więc ptaki falują podczas lotu głównie dlatego, że to pozwala im oszczędzać energię i utrzymywać odpowiednią wysokość. To nie jest żadna forma komunikacji z ludźmi, chociaż oczywiście może wyglądać bardzo malownikowo.